Cześć, z tej strony Tomek z firmy Twoja Ściana. Witajcie na kanale Festlor. Dziś chciałbym Wam pokazać mój sprawdzony sposób na aplikację mikrocementu w odpływie liniowym. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się aktualnie w łazience, gdzie instalator przygotował nam wstępnie odpływ liniowy pod aplikację mikrocementu. Tak wygląda odpływ liniowy przygotowany przez instalatora. My zrobimy teraz reprofilację spadku oraz obróbkę odpływu liniowego żywicą epoksydową z kruszywem. Następnie wykonujemy hydroizolację. Przed przystąpieniem do dalszych prac musimy sprawdzić wilgotność podłoża. Do tego celu użyjemy miernika. Wymagana wilgotność podłoża do użycia żywicy epoksydowej marki Szto to poniżej 4% dla metody CM. Pomiar jest prawidłowy, możemy przystąpić do dalszych prac. Kolejnym krokiem jest weryfikacja spadku do odpływu liniowego, tak aby woda swobodnie mogła spływać. Wymagany spadek to minimum 2% na metr bieżący. Sprawdzimy, czy spadek się zgadza. Na szczęście nasza waga ma wyraźnie zaznaczone, w którym miejscu jest 2%. Jak widzicie, wszystko się zgadza. Przed aplikacją żywicy epoksydowej z kruszywem musimy posadzkę dokładnie wyszlifować ze wszystkich zabrudzeń oraz odkurzyć. Jak widzicie, nasz odpływ liniowy wykonany jest ze stali nierdzewnej i ma w środku taki ruszt. Standardowo w tym miejscu wklejany jest gres. My to miejsce będziemy wypełniać żywicą i aplikować mikrocement. Żywicą wymieszaną z kruszywem uzupełniam dziurę wokół odpływu. Dodatkowo rozciągam tę masę na całą powierzchnię spadku w celu uzyskania jednorodnego podkładu. Etap reprofilacji żywicą epoksydową odpływu liniowego mamy już za sobą. Wrócimy tutaj po 24 godzinach, gdy żywica w pełni zwiąże, aplikować hydroizolację. Całość rusztu wypełniamy żywicą epoksydową z kruszywem, pozostawiając miejsce, aby zmieścił się mikrocement. Nasza żywica już związała. Jak widzicie, jest twarda, wszystko jest w porządku, możemy przystąpić do aplikacji hydroizolacji. Będziemy aplikować hydroizolację marki Ardex. My dla lepszego i wygodniejszego transportowania przysypaliśmy ją do opakowania po Festlor Life, wycinając etykietę, tak by nikt się nie pomylił i każdy z nas wiedział, jaki to dokładnie jest produkt. Na opakowaniu również napisaliśmy fabryczne proporcje wagowe. My teraz umieszczamy zdecydowanie mniej, dlatego zrobimy 2 kg proszku i pół kg wody. Do uszczelnienia odpływu oraz łączenia ściany z odpływem liniowym użyjemy taśmy Ardex SK12. Cześć, witajcie w kolejnym dniu naszej realizacji. Pierwsza warstwa hydroizolacji nam przeschła, przeszlifowaliśmy ją, położyliśmy drugą. Na drugi dzień przychodzimy i aplikujemy siatkę oraz bazę. Zobaczcie sami. Dociąłem wcześniej na wymiar siatkę, to jest siatka standardowa z oferty Festlor. Będziemy wklejać ją na polimer liquid. Rozwijamy siatkę. Wylewamy polimer. Siatka została wklejona, wszystko nam ładnie wyschło. Możemy teraz przystąpić do aplikacji bazy L.
Pierwsza warstwa bazy już wyschła. Przystąpimy teraz do szlifowania. Ja do tego celu użyję szlifierki mimośrodowej z padem gradacji 50. Zaczynamy. Posadzka w łazience jest nietypowo w dwóch kolorach. Odpływ liniowy będziemy mieli w kolorze July Beige, a kolejną część S5 Shadow Grey. Musimy te powierzchnie od siebie oddzielić. W kolejnym kroku wyszlifujemy ostatnią warstwę bazy oraz położymy pierwszą warstwę dekoracyjną Fast Floor Life Standard w kolorze July Beige. Warstwę dekoracyjną muszę przygotować samodzielnie. Pokażę Wam teraz, jak to robię. Do czystego wiadra wlewamy całą zawartość liquid. Ze względu na wysokie temperatury dodamy 330 ml Fast Timera do całej zawartości polimeru. Nasz klient wybrał bardzo popularny w tym sezonie kolor July Beige. Mieszamy dokładnie opakowanie. Na ściankach opakowania zbiera się dużo pigmentu, dlatego też nie wlewałem wcześniej całości polimeru. Wlejemy resztkę polimeru do opakowania po pigmencie, zamkniemy i wlejemy do opakowania. Następnie wymieszamy pigment z polimerem i timerem. W kolejnym kroku wsypujemy proszek do polimeru, jednocześnie go mieszając. W kolejnym kroku wyszlifujemy pierwszą warstwę dekoracyjną Fast Floor Life oraz położymy drugą warstwę dekoracyjną. Warstwę dekoracyjną najlepiej jest szlifować tego samego dnia. My to robimy padem gradacji 100. Przed nami ostatnia warstwa dekoracyjna mikrocementu Fast Floor Life. W kolejnym kroku będziemy szlifować, wkurzać, nakładać primer oraz lakier rozpuszczalnikowy turbo. Druga warstwa mikrocementu już wyschła, zdążyliśmy ją w międzyczasie wyszlifować z grubsza maszyną. Ja teraz będę krawędzie szlifował papierem ściernym, odkurzę i będę aplikował primer.
Na wyszlifowany i odkurzony mikrocement będziemy aplikowali primer, podkład przed lakierem rozpuszczalnikowym Turbo. Ja aplikuję go wałkiem, wylewam małą ilość na podłogę i rozprowadzam. Cały czas w naszej pracy pamiętamy o ruszcie, który cały czas wymaga obróbki równolegle do całego odpływu. Tutaj mamy już wcześniej przygotowane i wyszlifowane drugą warstwę mikrocementu. Wystarczy ją teraz zaprimerować. Ostatnim etapem pracy przy odpływie liniowym w mikrocemencie jest lakierowanie. My dziś będziemy lakierowali lakierem rozpuszczalnikowym Turbo w macie. Pokażę Wam, jak przygotowuję materiał oraz jak lakieruję. Pamiętajcie, by dbać o swoje drogi oddechowe i korzystać z kombinezonu. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i nieco rozwiałem Wasze wątpliwości. Nie zapomnijcie dać suba oraz łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!